Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj wzmacniacz, zintegrowany wzmacniacz marki Cambridge Audio, model Azure 840A. Jak widać na załączonym obrazku, wzmacniacz sprawny, bo jest uruchomiony, działa, jednak trafił do mnie na przegląd. Zaraz sobie opowiemy, co go trapi, kilka tutaj rzeczy. Do sprawdzenia jest. Zaczniemy sobie może od pomiarów wstępnych. Budowa może. Włącznik, wyjście słuchawkowe, selektor wyjść głośnikowych. Tutaj mamy różne funkcje, czyli podgłaszanie, balans. Po przytrzymaniu przełącznika przełącza nam się różne tutaj konfiguracyjne wejścia. Nie wnikam na razie w nie. Przełącznik, selektor wejść, oczywiście na przekaźnikach. Dalej lecimy sobie regulacja basów. Tutaj powinno nam wyskakiwać to pokrętełko. One nam nie wysuwają się. Po wciśnięciu powinny się wysunąć i powinniśmy dokonywać regulacji. Tutaj się tego tak nie da zrobić. Przełącznik Direct. Również jest ciekawostka taka, że z tego co widziałem chyba na internecie, po włączeniu przełącznika Direct powinniśmy tutaj mieć monit o tym, że jest tryb Direct. Tutaj tego nie ma. Gałka volume. Skala w decybelach, czyli minus nieskończoność to jest mute. Wyciszenie. Zmniejsza nam się tłumienie, czyli podgłaszamy. Zrealizowane jest to na impulsatorze. To co słyszycie to nic innego jak tutaj jest taki szereg przekaźników, które załączają poszczególne sekcje rezystorów i tak jest realizowana tutaj regulacja głośności. Nie jest to na potencjometrze. Jest to, można powiedzieć, na takiej drabince rezystorowej, ale ta drabinka jest załączana przekaźnikami. Zaraz sobie zajrzymy do środeczka. Moc generuje jakąś tam wzmacniacz, powiedzmy, dajmy sobie jakąś tam, w tym momencie mamy około 10-15 watów mocy i może zostawmy przy takiej mocy, nie będziemy tutaj więcej grzać. Ja tylko sobie podkręcę aparaturę pomiarową moją skromną i zobaczmy, jakie mamy wyniki. I tak prezentują się wyniki pomiarów. 500 kanał, 5000, przepraszam, kanał lewy, 4000 kanał prawy, SNR powyżej 80, także bardzo przyzwoite wyniki, bardzo fajne widmo, jak widać. Niziutko ta trawka, 0 przydźwięku od 50 Hz, bardzo nisko, także wyniki na wejściu są ok. Jeszcze właściciel był ciekaw, dlaczego tutaj funkcja balans dziwnie działa. No i tak jak mówiłem, jest ona również realizowana na... zrobimy ostrość. Nie złapie ostrości. Obraził się. Jest tutaj funkcja balans realizowana na... Może teraz. Na też cyfrowo i zobaczcie, były zastrzeżenia, miał właściciel, że nie wycisza mu kanałów. Zobaczcie, ona działa poprawnie, jednak w położeniu skrajnym lewym, jak i w położeniu skrajnym prawym kanał drugi nie jest wyciszany do końca. No jest on wyciszany około nieco więcej jak połowę, czyli 8 dB tutaj na skali, czyli nigdy nie uzyskamy takiego efektu, że całkowicie jest wyciszony kanał. Nie jest to wada jakaś, czy usterka wzmacniacza. Ten typ tak po prostu ma. Dobrze, bo wyszedłem z regulacji. Wyrównajmy kanały. OK. Czyli ten typ po prostu tak ma i nic więcej tutaj nie zrobimy. Ale zobaczcie, jak ta drabinka ładnie działa. Od najniższych poziomów głośności idzie równiutko oba kanały, więc tutaj nie ma co szukać dziury. I rzut oka do środeczka. Będziemy sobie rozbierać wzmacniacz. Niestety to co mówiłem zawsze w Cambridge, z reguły Cambridge ma to do siebie, że ja może odłączę. Że aby dostać się do lutów, do strony lutu, no to trzeba rozebrać cały wzmacniacz. Jeżeli ma tutaj rewizji od spodu, kratki rewizyjnej, trzeba po prostu ściągnąć boczki, ściągnąć panel tylny, rozpiąć wszystkie te taśmy, co jest bardzo nieprzyjemne i niewygodne, przynajmniej dla mnie. Dobrze chociaż, że są taśmy. Panel przedni również wypiąć
i wtedy rozebrać końcówkę prawą, lewą, wtedy dostać się do kondensatorów. No widać, że one się ruszają i to budzi zastrzeżenia właściciela, że one się tak ruszają. Więc sobie albo je wymienimy, na pewno je sprawdzimy, czy je wymienimy, to jeszcze decyzja właściciela. Na środku umieszczony duży toroid, bloki radiatorów, do których dokręcone są końcówki mocy. To jest tak zwana klasa XD. Troszeczkę jest to takie może nie marketingowy zabieg, nie jest to klasa D tak naprawdę, jest to zwykła klasa B, z tym, że z tego co kojarzę chyba troszeczkę z klasą A tu jest coś pomieszane, czyli podniesiona jest klasa A, że więcej oddaje w klasie A ten wzmacniacz mocy, jest dodatkowy tranzystor, który podnosi nam chyba napięcie. Jeszcze muszę wniknąć tutaj w schemat. Być może jest coś podobnego jak w Yamasze M60, gdzie pompowane jest wyższe napięcie, ale to zobaczymy sobie. Na pewno jest tutaj taki właśnie zabieg zrobiony. Właściciel mówi, że grzeje się sporo ten wzmacniacz. Myślę, że on się będzie sporo grzał. Ma dwie pary tranzystorów w obudowie MT200, tak, jak dobrze pamiętam, po dwie pary na kanał. Także przy przepływie prądu dla wyższej klasy AB, czy tam dla klasy już tam A, która oddaje kilka tych watów mocy w klasie A, te radiatory będą się grzały. Oczywiście sprawdzimy sobie prądy spoczynkowe, sprawdzimy pojemności. Nie działają wejścia, przynajmniej przerywają niektóre z wejść, więc zimne luty się pojawiły. Taką ciekawostkę wam jeszcze pokażę. Zobaczcie, ja sobie przeglądałem ten wzmacniacz i nakrętki są tak poluzowane, że odkręcają się palcem. Więc nie wiem, czy coś tu było już robione, a raczej było już robione w tym wzmacniaczu, bo wam pokażę jedną rzecz. To jest to, co mówiłem, czyli ten drabinka rezystorów, to jest właśnie od podgłaszania, od regulacji głośności rezystory i przekaźniki, które załączają poszczególne sekcje. Co ta ostrość dzisiaj szaleje. Tu wam jeszcze chciałem pokazać, że tu są luty i zobaczcie, ta płytka, nie wiem, czy to widać teraz. Ona powinna być na równo, płytka drukowana na równo z panelem. Tutaj nam ona jest wybrzuszona, odstaje. Podejrzewam, że te świeże luty świadczą o tym, że ktoś wymienił tutaj impulsator od sterowania głośnością na nowy. Stary przerywał, co tutaj jest dość taką częstą przypadłością tych wzmacniaczy. Inna głębokość tego impulsatora spowodowała, że ta płytka jest lekko odgięta. Co według mnie spowodowało również to, że nie wiem, czy to będzie widać, mam nadzieję, że zobaczymy, jak przybliżę może. Ok, że te potencjometry, zobaczcie, są przekoszone. One tutaj pojawił się luz i są przekoszone, nie są w linii, przez co nie wyskakują nam. Czy to jest spowodowane tą płytką odstającą, wybrzuszoną, nie wiem. Na pewno było demontowane to tutaj i musimy to teraz jakoś poprawić. W transporcie raczej się to stać nie mogło, gdyż one były schowane na równo, więc nic tu nie mogło być uszkodzone, a poza tym pierwsze uderzenie przyjąłby, nawet jeśli potencjometr, czy tam impulsator, nie potencjometr, przepraszam. Więc to jest nabyta już usterka. To tyle z oględzin wzmacniacza. Ja próbuję się za niego zabrać, czyli rozkręcamy boczki, rozkręcamy panel tylny, panel przedni. Spróbujemy poprawić zamocowanie tych potencjometrów, poprawimy luty na gniazdach wejściowych, gdzie się znajduje płytka pod tą płytką. Tutaj chyba to są wyjścia cyfrowe. Tak, cyfrowe wyjścia i XLR-y. Zmienimy sobie przekaźniki głośnikowe, które są ukryte aż że tam. Bo jak już rozbierzemy, to je wymienimy. Zajmiemy się kondensatorami. Właściciel raczej nalega, z tego co rozmawialiśmy, na ich wymianę. Jedyne rozmiarami, co tu będzie pasowało, tak jak patrzyłem, to Muldorfy. No i to wszystko. Czyli generalnie przegląd. Potencjometrów za wiele tu do czyszczenia nie ma. Przegląd, wymiana kondensatorów, ewentualna poprawa lutów, skręcenie luźnych przewodów. I to wszystko. Wzmacniacz delikatnie rozmontowany. Troszkę kurzu się znalazło. Wymontowałem te kondensatory. Okazuje się, że są
że nie są wybulone, także wyglądają na sprawne, jedynie były wyjmowane już przez kogoś, dlatego ten klej był zerwany, przez co może się troszkę kołysały. Jeśli chodzi o pomiar parametrów kondensatorów, no to wygląda on następująco. (16 000 mikrofaradów SR0, czyli dostajemy w prezencie parę blisko 1000 mikrofaradów. Jedyne co mnie tutaj zastanawia, właściwie nie zastanawia, tylko widzę, że już wzmacniacz był rozbierany i był przelutowywany. Widać tutaj luty na pewnych złączach. To samo tutaj. Coś tam widać, że było poprawiane. Także już ktoś tutaj był i coś już poprawiał. Kondensatorów nie zmieniamy, no bo szkoda je zmieniać, skoro są sprawne. Nie ma to najmniejszego sensu, przynajmniej tak mi się wydaje i tak ustaliliśmy z właścicielem, no bo nic lepszego tutaj nie osiągniemy, zmieniając dobre na dobre, a czasami można zmienić dobre na gorsze. To samo mnie czeka z drugą końcówką, jak i wymontować muszę moduł wejść, bo są tutaj zimne luty. Wymienimy sobie przekaźniki głośnikowe, które znajdują się w tym miejscu, jak już mamy na wierzchu, tak żeby już nie wracać do tematu. No i co? I tyle. Na tym będziemy kończyć, złożymy i będziemy testować. To pomiar drugiego kondensatora ESR niskie 15 000 i ponad mikrofaradów, równie sprawny. I rozbiórka trwa. Ten kanał już kondensatory sprawdzone. Wymieniłem przekaźniki, szraka, założone szraka. Wziąłem się za wejścia, płytkę wejść. No i widać, że już tutaj było lutowane. Dokładnie. Były przelutowywana płytka, jakaś cyna. Czyli ktoś już szukał tutaj zanikania kanałów. Zimnych lutów jako takich nie widzę, ale wydaje mi się, że te gniazda są. Te blaszki stykowe są chyba lekko podgięte, przez co nie łączą. Wymontujemy gniazda, spróbujemy je naprawić. No ale widać, że już ktoś tu walczył. I oto pomiar drugiej pary kondensatorów z lewej końcówki. ESR niziutko, ponad 15 000. Sprawne zostają w kleje na kleju. Ale tutaj była również ingerencja też na płytce. Widać jakieś luty poprawiania. Ja sobie to oczyszczę i zobaczymy, co tam mogło być robione. Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. Pomalutku. Jest jeszcze jedna rzecz, którą widać właśnie tutaj. Ta śnieć. Zielony nalot to jest powstały po zalaniu raczej. Bo nigdzie tu nie ma w okolicy żadnego elektrolitu, żeby wylał. Więc prawdopodobnie coś zalało wzmacniacz gdzieś tutaj właśnie w tym okolicy. Do wyczyszczenia zobaczymy, czy nie zjadło nóżek. Jeśli nie, to pokryjemy po prostu roztworem kalafonii, wyczyścimy. Ten klej sobie również usuniemy, nakleimy na nowym kleju kondensatory. Pomiar drugiego kondensatora. Jak widać również w prezencie trochę pojemności, ESR nisko, także zostaje. Moje podejrzenia co do tej odstającej płytki przy impulsatorze okazały się błędne. Płytka odstaje dlatego, że niestety wzmacniacz dostał strzała. Całość uderzenia, o dziwo na gałce nic nie widać, oparła się całość uderzenia, przyjął impulsator, ale ta blacha umieszczona pod panelem przednim odkształciła się, przez co te przełączniki, te właściwie nie przełączniki, tylko potencjometry od regulacji barwy, no niestety uległy deformacji. Blachę podprostujemy jakoś, ale czy uda się uratować potencjometry, żeby działały? No, niestety nie jestem w stanie zagwarantować. Przełącznik Direct już po czyszczeniu.
Należy uważać na te sprężynki, lubią wyskoczyć. No i jest problem. Przełącznik wyczyszczony. Potencjometry udało mi się jakoś wyprostować osie, że w tym momencie się wyciskają. Także powinno być ok. I wzmacniacz mamy już złożony. Wejścia działają. Tak szybciutko tylko na potwierdzenie. Przełączniczki, a właściwie potencjometry już nam wyskakują, działają. Ja wyłączę regulację może barwy dźwięku. Albo zróbmy tak, że ją wyzerujemy. W tym momencie jest wyzerowana. I zbadajmy sobie na szybciutko moc. Może nie moc, tylko zniekształcenie, jakie mamy w obu kanałach. Źródło kanał oscyloskop. Mamy moc około 8 watów. 8 watów, tak? Nie, 10 watów RMS. Dobrze, i przy takiej mocy zbadajmy sobie zniekształcenie. Zniekształcenia przy takiej mocy 10 watów RMS. 3000 kanał lewy, 4. Jak widać schodzi nam nawet poniżej 4, czyli równo oba kanały. SNR 86-85 dB, oba kanały równo przy mocy 10 W RMS, bardzo niskie zniekształcenia, także uważam, że wszystko jest ok. Wzmacniacz pograł u mnie troszkę, jest już złożony, może wracać do właściciela. Jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać, oczywiście regulacja barwy dźwięku działa poprawnie. Może sobie włączmy, ja przyciszę i przełączę na pomiar pasma przenoszenia. I pomiar pasma przenoszenia, jak widzimy, linia płaska od 20 Hz do 20 kHz. Wyłączę Direct, tak aby przełączył się w regulację barwy w położeniu zerowym. Teraz mamy położenie zerowe potencjometrów. Nieznaczny wzrost, to jest ułamek tak naprawdę, jakieś setne części podbicia, ale to można uznać, że to jest linia prosta, tak naprawdę linia prosta. I teraz odkręcam regulację tonów niskich. Jak widać, leci nam ona do góry. Przyciszam, czy tam zmniejszam, leci w dół. Czyli regulacja barwy dźwięku działa, została naprawiona. To, co było uszkodzone prawdopodobnie w transporcie. Włączamy Direct i mamy linię prostą, także regulacja barwy działa. Więc to tyle takim słowem podsumowania. Wzmacniacz, może nic tutaj za wiele nie było robione, wyczyszczone tylko te przełączniki. Wyczyszczone gniazda wyjściowe, poprawione luty, tak że już jak widzimy na wejściu pierwszym nam nie przerywa nic. Kondensatory sprawdzone, wzmacniacz może wracać do właściciela. Solidne granie, ja sobie posłuchałem go troszeczkę, także solidne granie. On się troszeczkę grzeje, z tego co mówiłem, dość wysoko. Prąd spoczynkowy w tej klasie XD, która steruje nam prądem spoczynkowym dla małych mocy, jest on dość wysoki, tak aby mieć jak najwyższe jakościowo brzmienie. To tyle. Wyłączam. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.